Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie stałych podglądaczy, oglądaczy, całą moją widownię parafialną. Witam Was serdecznie. Kolejny vlog, kolejne tematy. Zaczynamy. A dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie o różnicach pomiędzy życiem w mieście, cywilizacji, a życiem na przykład gdzieś na uboczu, nie mówię, że konkretnie na wsi, ale gdzieś poza taką wielką aglomeracją, cywilizacją. Jakie są tego plusy i jakie są tego minusy? Jak ja to widzę? Teraz tak, może zacznijmy od plusów. Plusów, które ja widzę w swoim przypadku, a mianowicie pierwszy podstawowy plus to jest własna woda. Własna woda, którą wiadomo, ze studni głębinowej, ze studni w ogóle, którą sobie tutaj użytkuję dowolnie, bez żadnych ograniczeń. Podlewam nią ogród, czy tam warzywniak, czy to, co rośnie koło domu. Także woda to jest taki plus numer jeden. I teraz ta woda jest wodą pitną, bardzo dobrą wodą pitną, czyli zawiera wszystkie elementy, mikroelementy i tym podobne wartości. To nie jest taka woda, jak kupujecie w butelkach, produkt wodopodobny, tylko jest to woda prawdziwa, żywa woda, która przefiltrowana przez ziemię zabiera te wszystkie potrzebne składniki, które później spożywamy, czyli do spożywania, czyli do picia, do mycia. Wiadomo, jak się myjemy, również przez skórę pochłaniamy pewne wartości z tej wody. I również do gotowania na przykład, czy jakichś tam posiłków, obiadów i tym podobnych rzeczy. Także woda jest numer jeden taką wartością, własna woda jest numer jeden taką wartością, którą ja tutaj u siebie widzę na plus. Tak więc woda, jeśli chodzi o wodę, to tutaj w mieście uważam, że ta woda jest mocno wzbogacana o nieprzydatne człowiekowi zupełnie pierwiastki, a ma to na celu wywołanie różnych tam reakcji, różnych później patologicznych, często reakcji ze strony człowieka. Także na plus woda. Drugim takim plusem jest to, no właśnie, i jeszcze co jest ważne, to przy niskich dochodach idę akurat traktem, gdzie chodzą kojoty. Zaraz wam przełączę. O, zobaczcie. Widzicie? Ślady. One sobie tędy tutaj przemieszczają się, bo ja tędy też chodzę. I te dranie, one czują później. O, jakie ładne ślady kojotów. Kojocie ślady. No i one sobie czują później moje ślady i tędy również wędrują. Na szczęście nie mam tutaj niedźwiedzi u siebie na terenie, więc spokojnie sobie mogę w miarę spokojnie tutaj patrolować. Dobra, wracamy z powrotem do wody.
do wody, do plusów i minusów. Dzisiaj zechcę nagrać taki troszeczkę dłuższy film, bo jest mi potrzebny do algorytmów YouTube'owych, więc ten film tak troszeczkę rozciągnę. Mam nadzieję, że nie będziecie zbytnio znudzeni, ale jest to konieczność ze względu na pewne poczynania, które tutaj chcę wykonać, więc mniej więcej będzie to taki troszeczkę dłuższy film. O, dobra, przełączyłem sobie, bo gdzieś zacząłem uciekać. Dobra, koszt wody. W mieście macie bardzo duże koszty wody. Te koszty będą coraz większe, bo to o to chodzi, żeby ludzi nie było na to stać. I te koszty będą rosły aż do momentu takiego, w którym ludzie nie będą już wydalali i trafią do komunalek, tak zwanych. Tak jak to tam gdzieś jest planowane. W każdym bądź razie koszt wody. Nie mam tych kosztów wody, jedynym kosztem jest prąd. I tutaj przechodzimy do drugiej rzeczy, czyli do prądu. Prąd własny, z własnego źródła mogę mieć teoretycznie, mam tu możliwość posiadania prądu z 3 niezależnych źródeł, a mianowicie właściwie 4 nawet. Pierwsze źródło jest to źródło państwowe, tak? Czyli mógłbym mieć linię energetyczną, czerpać z niej sobie spokojnie prąd. Co wiąże się z jakimiś tam opłatami i tym podobnymi rzeczami. Przy małych dochodach, albo tak jak ja nie mam po prostu dochodów stałych, więc ograniczamy takie właśnie opcje do minimum, żadnych stałych opłat, czyli nie płacimy stałego jakiegoś tam opłaty za wodę, jak w moim przypadku nie płacę. Opłata za prąd, jeżeli mamy własny prąd, własna fotowoltaika, generator, ewentualnie ja mam jeszcze możliwość, miałem właściwie, ale się uszkodziło, miałem własny mały taki generator wiatrowy, wiatraczek, który również tutaj mi pomagał, bo na moim terenie jest bardzo wiecznie, więc on sobie tutaj zdawał naprawdę bardzo dobrze egzamin. I teraz po uszkodzeniu, no niestety mam pewne tutaj braki, ale myślę, że kiedyś jeszcze po odbiciu się finansowym postaram się odtworzyć to, co miałem już, co zbudowałem tutaj od tych kilkunastu lat, przygotowując się właśnie do tego okresu resetowego. Bo to tak w życiu jest zazwyczaj, że jeżeli przychodzi ten właśnie moment, to mamy jakiś problem, nie? Zawsze się coś rozwali, zepsuje, spali lub no wiecie jak jest, tak? Tak więc własny prąd to podstawa. Staramy się zawsze mieć ten własny prąd, prawda? Prąd, wtedy nie mamy problemów również z rachunkami za prąd. Jeżeli mamy własny prąd, to również mamy własną wodę, bo hydrofor, który wyciąga tą wodę z ziemi, no to jest właśnie na prąd. Czyli tutaj mamy już podwójną korzyść: prąd, własna woda, własny septyk, czyli nie mamy tam jakichś szamba czy tym podobnych rzeczy, sączki, plus ewentualnie czyszczenie raz na 4 lata czy tam na 5 lat tego całego szlamu. Można też tam zastosować różne inne bariery. W tej chwili są takie technologie, że przy tych tematach szamba są również
bakterie, które tam spożywają, no ale to już mówię, to już jest wyższa liga i czym większe, czym bardziej skomplikowane, tym bardziej narażone na to, że coś jest z dupcy. Tak to mniej więcej wygląda. O tutaj widzicie tutaj jest taki przełączyłem akurat, ale wcześniej zaraz wam przełączę jeszcze raz. Może troszeczkę wiać niestety. O, to jest żerdź, widzicie? Tutaj widać ładnie żerdź. O. No. I tutaj mieszkają właśnie bobry właśnie tam mieszkają sobie w tej żerdzi, zrobiły sobie taką żerdź. To jest wszystko dookoła zalane wodą, jak widzicie. Ja tu pokazywałem chyba już w którymś z filmików, mi się wydaje, bo ja często tutaj przybywam ze względów takich kontrolnych, bo one mi, tak jak widzicie, tutaj robią rozlewiska, tak? I o, proszę bardzo, jaka tama dobre 100 metrów. Także tak jak widzieliście, tama 100 metrów prawie. No i to muszę im regularnie to rozwalać. Dobra, czyli co? Mamy tak, poruszony temat, wiadomo, prądu, wody i prądu. Jeżeli mamy wodę i prąd, już jesteśmy w domu, tak? Bo wiadomo, mając prąd, możemy na tym prądzie sobie spokojnie egzystować, możemy sobie oświetlać, możemy korzystać z urządzeń wszystkich na prąd, czyli również z grzejników. Jeżeli mamy nadmiar, to i ogrzewanie może być też również na prąd. Jako takie dodatkowe ogrzewanie właśnie, tak jak u mnie mam zrobione to na prąd, a głównym takim główną rzeczą, która tutaj daje mi ciepło, to jest właśnie tak jak kiedyś tutaj prezentowałem, podlinkuję, jest to piec właśnie na drewno opałowe. No i tak jak widać, tu im troszkę rozwaliłem. Zobaczcie, trochę schodzi to wreszcie woda, ponieważ na wiosnę będzie tutaj zbyt dużo tej wody, a ja mieszkam na takim terenie, gdzie jest to bardzo podmokłe, więc moczary są niewskazane w moim przypadku. Gdzieś tam, gdzie jest susza, jak najbardziej nie wolno. Także te bobry, one robią taką robotę pożyteczną wtedy, gdzie jest, że tak powiem, susza, nie? Suche tereny, jakieś piaski i tak dalej. No ale w moim przypadku, u mnie jest to niestety, jak widać, niepotrzebne. Także widzicie, jak tu towarzystwo sobie radzi. Co im zepsuje, to one nową tą. O, tu też obżarte. Także tak to mniej więcej wygląda z tymi moimi bobrami. Także, tak więc wracając do tematu. Woda, prąd. Te dwie rzeczy przemawiają za tym, że jednak lepiej jest mieszkać gdzieś na uboczu, tak? Ponieważ mamy możliwość skorzystania z tego, aby zredukować koszty, tak? Tak jak powiedziałem, zwłaszcza kiedy nie mamy jakichś stałych dochodów, czy te dochody są bardzo małe, to w takim przypadku właśnie życie poza aglomeracją uczy pokory, uczy oszczędności i kreatywności, jak przeżyć. Także tutaj jak najbardziej jest to na plus dla życia pozamiejskiego. Następnym punktem, który pokazuje wyższość mieszkania poza aglomeracją, jest łatwość zdobycia opału, tak? Czyli ja już to kiedyś poruszałem w filmie, tak jak wcześniej powiedziałem, własny opał daje własne
możliwości ogrzania się, czyli nie mając dochodów, stałych dochodów, jesteśmy w stanie też tutaj przeżyć, nie zamarznąć. Jeżeli mamy kuchnię, na której możemy palić, możemy również przygotowywać posiłki. Oprócz tego, że będzie nam ciepło, no i dodatkowo jeszcze czasami może być też romantycznie. Także opał, drewno opałowe własne to jest też plus na stronę właśnie mieszkania poza aglomeracją, dużą aglomeracją miejską. Następna sprawa to jest na plus aglomeracji, na plus pozamiejski, to jest sprawa promieniowania, tak? Czyli wszelkiego rodzaju pól elektromagnetycznych, czyli to wszystko promieniowanie, które gdzieś tam nam nie jest dla nas tutaj za bardzo korzystne. Żyjąc właśnie w takich aglomeracji, w takich terenach zalesionych, zadrzewionych, jesteśmy w pewnym sensie w dużym stopniu, nie całkowicie, ale w dużym stopniu chronieni właśnie od tych niekorzystnych pól. Więc jeżeli mamy dookoła domu jakiś zwarty kompleks leśny zwłaszcza, to jest bardzo korzystne. To jest bardzo korzystne i tutaj zupełnie inaczej się śpi, inaczej się funkcjonuje, nie ma tematów chorobowych w postaci jakichś tam chorób występujących właśnie w aglomeracjach miejskich. Także tutaj to jest też dodatkowy plus dla życia poza miastem. Wiadomo, mniejsza miejscowość, mniej możliwość, mniejsze skupisko ludzkie, mniejsza możliwość jakichś patologii typu kradzieże, na jakieś napady czy wariaci, tak? Także to towarzystwo raczej trzyma się w miastach, gdzie ma możliwość szybszego zdobycia łupów, w ten sposób. Nie mając bezpośrednio sąsiadów przy domostwie, też jesteśmy jakby mniej narażeni na wszelkiego rodzaju donosy, wszelkiego rodzaju patologie związane z jakimiś tam sąsiedzkimi scesjami. Także bezpieczna odległość pomiędzy sąsiadami to też jest podstawa. Chyba że mamy tych sąsiadów bardzo dobrych, to wiadomo, zawsze do nich można dojechać, tak? Ten kilometr, 2-5. No ale to niekoniecznie, żeby oni byli zaraz za płotem i także tutaj to taka prywatność też jak w pewnym sensie jest nam potrzebna i nie zawsze chcemy tutaj być na jakimś tam świeczniku, tak? Jeżeli chcemy być na świeczniku, to odpalamy, tak jak ja tutaj odpalam filmik, nagrywam, wszyscy widzą, że żyję, jestem i coś tam pitolę. Wyłączam i jestem dalej w swoim środowisku, gdzie jest spokojnie, cicho i nikt mi do garów nie zagląda. Następna korzyść na stronę tutaj życia poza miastem to są ogródki, ogrody, możliwość upraw własnych, tak jak ja tutaj czynię, tak jak my tutaj czynimy, bo po prostu ze względu nawet na to, że w tej chwili są takie czasy, jakie są, będą jeszcze lepsze, więc głód nie straszny w takim przypadku, bo zawsze coś się uhoduje na tej ziemi, tak? Nawet nie mając zbyt dużego tego areału, jesteśmy w stanie zawsze zabezpieczyć te racje żywnościowe bynajmniej na czas lata i częściowo jakieś tam przetwory na zimę, tak? No jeżeli mamy większy areał, to w 100% wystarcza, bo czasami jest tak, że jeszcze robimy zapasy na 2-3 lata do przodu. I to jest właśnie też, daje taki komfort psychiczny,
w tym wszystkim, że no, może świat się walić gdzieś tam, prawda, wyłączą pieniążki elektroniczne, czy możliwość, tak jak tutaj było ostatnio, ta chryja z tym Dawidem XIX, po prostu no, sięga się do zapasów, jedzie się z zapasów i tyle. No, tak to tutaj u mnie wygląda. No, ja również nie mam tutaj dochodów stałych, więc nie mając zapasów podejrzewam, że miałbym bardzo duże trudności w przeżyciu, a to, co się tutaj uda wyhodować, co się da przetworzyć, no to jest wiadomo, daje mi to energię do życia. Jedzenie, no to wiadomo, jedzenie dostarcza energii, więc no tutaj tłumaczyć tego nie muszę. A następną korzyścią jest to, że wiem co jem. Wiem co jem, czyli nie jest to jakiś tam produkt z jakiejś tam farmy, nie wiadomo jakiej, pryskany, czy tam obszczany, pryskany, czy jakiś tam jeszcze inny, modyfikowany. Tylko wiem co mam u siebie, na co zebrałem i jestem tego pewny, wiem co można z tym zrobić i to jest następny plus przynajmniej na te nadchodzące czasy. Następna sprawa to powietrze, po prostu powietrze. Z tym powietrzem to jest różnie, wiadomo, prawda, bo ono krąży po kontynentach, po miastach, po wsiach, po wioskach. No, ale mimo wszystko czuję się różnicę. Ja na przykład jadąc do miasta, wracając z miasta do siebie, czuję kolosalną różnicę pomiędzy jakością powietrza, tym co się wdycha. To powietrze jest tutaj rześkie, to powietrze jest takie ostre, prawdziwe powietrze, co daje też więcej do tlenienia. Jak mamy tego więcej tlenu, to tak jak ci sportowcy, co sobie ten tlen dodatkowo dają, więc ty musisz mieć, jesteś bardziej jakby silny, rzeźki, mniej ospały i tym podobne odczucia tutaj. Więc powietrze jest na plus na pewno na terenach właśnie takich pozamiejskich. Aczkolwiek powiem tak, że ludzie, którzy mieszkali całe życie w miastach, mogą odczuwać po przyjeździe w takie miejsce jak moje, mogą odczuwać pewne dyskomforty, ponieważ tego tlenu jest dużo więcej. A jeżeli jest tego tlenu więcej, to zauważyłem, że właśnie występuje u takich ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego mniejszego poziomu tlenu, występują takie objawy jak jakaś senność, ale to jest chwilowe, to jest kilka dni, czasami kilka tygodni i taki delikwent po prostu przyzwyczaja się do tego, co po prostu jest tutaj w otoczeniu. Także mamy poruszone kilka tematów: powietrze, woda, jakieś tam prąd, tak. Następnym takim plusem może wiać, wiem. Plusem jest to, że na przykład budując cokolwiek nie potrzebujemy żadnych zezwoleń, pozwoleń, pierdołów, żadnych pasożytów z urzędu i tak dalej. Po prostu budujemy sobie domek 2, 3, 5 na swoim gruncie i to nikogo tutaj nie interesuje w moim przypadku. Może przy 10 czy 15 domach, jakbym tutaj wybudował u siebie, to wtedy by się, mówią prawnik, kiedyś właśnie rozmawiałem z prawnikiem i mówi, warto by było wtedy zgłosić, bo wtedy to jest jako wioska już, także 10 domów.
Także tak to mniej więcej wygląda tutaj u mnie. Więc gdzie mi się zamarzy, biorę po prostu drewno, czy wycinam drzewa, buduję dom i to jest właśnie też bardzo dobre tutaj w moim przypadku, tak? Na plus miasta. W mieście no niestety czegoś takiego nie zrobisz, tam zaraz uprzejmie donoszę, podejrzewam, albo sąsiedzi, albo 354 zezwolenia, stos papierów, wszystkie w 21 językach, w tym oryginały tłumaczone na mongolski, także tak to mniej więcej wygląda właśnie w mieście. Także na plus jak najbardziej jest takie odludzie, czy tam takie zadupie. Tak więc mieszkając na odludziu mamy dużo korzyści. Podstawową korzyścią jest to, że możemy być biedni, żeby mieszkać na odludziu. Bo mieszkać w mieście trzeba być bogatym, ewentualnie trzeba naprawdę bardzo dobrze zarabiać, zapitalać, żeby na to wszystko starczyło. Więc mieszkanie właśnie na odludziu daje możliwość przeżycia ludziom właśnie o mniejszych dochodach, ludziom biedniejszym, ludziom, którym się chce cokolwiek robić, no i którzy mają trochę oleju w głowie, tak, bo wcale nie jest też łatwo, o czym później powiem, tak. Jak wyglądają koszty? Podstawowym kosztem, takim jak w moim przypadku, to jest podatek za grunty, który płacimy rocznie. Można go płacić również kwartalnie. To jest rozbite na kwartalne raty, jak najbardziej. Ale generalnie to się płaci się rocznie, ewentualnie kwartalnie, tak? Za ten podatek mam tak zwany wywóz nieczystości, których praktycznie nie mam, ale mam, bo to jest taki podatek właśnie, który pokrywa ten wywóz nieczystości, czyli tych śmieci co tydzień, które tam zabierają. Trzeba to wywieźć gdzieś tam do najbliższej ulicy, postawić, najbliższej drogi i wtedy jedzie ten śmieciowóz i zbiera te właśnie śmiecia. To jest właśnie taka opłata, to jest ten tak zwany podatek, to w Polsce to jest podatek katastralny, znaczy podatek katastralny, tak, czyli ten gruntowy. A to w Polsce dopiero będzie ten katastralny. W każdym bądź razie to jest taki ten podatek gruntowy. To jest podstawowy koszt. Drugim kosztem jest internet, dostęp do internetu. Trzecim kosztem jest telefon. I wiadomo, możemy zrezygnować z internetu i z telefonu, więc mamy tylko podstawowy jeden koszt, nie? Także można tutaj spokojnie sobie żyć za niewielkie pieniądze, nie zabijać się w jakiejś tam korporacji i tak dalej. No i następnym kosztem to jest paliwo, tak? Jeżeli jeździmy autem, no to wiadomo, musimy nalać tego paliwa, bo paliwa niestety sami sobie nie zrobimy. W postaci, czy to jest diesel, tak jak do ciągnika, czy to jest po prostu wiewióra poleciała, o właśnie, o. Nie wiem, czy ją widać. Czy to jest diesel, czy to jest po prostu benzyna do auta. Możemy mieć auto również na diesla, tak? Czyli mamy jedno paliwo. No i wiadomo, trzeba sobie je w jakiś sposób kupić, tak? Więc to jest też taki podstawowy koszt. Poza tym nie ma kosztów. Reszta, tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś ma prąd jeszcze, no to wtedy może się podłączyć pod prąd. No to będzie miał wtedy trzy czy tam 2 podstawowe koszty, tak, prądu, ale to nie jest obligatoryjne i wcale tego nie musisz mieć. Możesz się odłączyć. Tak samo nie musisz mieć telefonu, nie musisz płacić za jakiś tam internet czy cokolwiek innego. To jest już tylko twój luksus, twój komfort.
A jak dobrze wiemy, za luksusy się płaci, więc, a ludzie lubią luksusy, więc no trzeba bulić, tak? Jak w mieście się chce mieszkać, to wiadomo. Wszystko kosztuje, bulisz. Mniej więcej tak to wygląda. Coś jeszcze i to wszystko chyba od strony takiej technicznej. No pewnie jest tam jeszcze parę takich rzeczy, o których tam nie chciałbym tutaj mówić, ale to mniej więcej tak to wygląda od strony tutaj pozamiejskiej. Jeśli chodzi o miasto, duże aglomeracje, wiem, bo mieszkałem również, nie to, że jestem oderwany od rzeczywistości, dużą część swojego życia mieszkałem w bardzo dużych aglomeracjach, rzędu nawet do 6 milionów ludzi, więc wiem, jak to wszystko wygląda. Wiem też, jak to wszystko funkcjonuje. No, w mieście niestety za wszystko musisz płacić. Bardzo wysokie koszty nieruchomości, bardzo wysokie koszty wynajmu, bardzo wysokie koszty wszelkiego rodzaju mediów w postaci prąd, woda, gaz i tak dalej, no bo tam niestety niczego nie jesteś w stanie sobie zorganizować. Możesz jakieś tam ruchy robić w ramach tolerancji, ale to też jesteś z każdej strony na patelni i no niestety nie postawisz sobie paneli fotowoltaicznych na jakimś tam balkonie takich, żeby ci to starczało, czy nie wywiercisz sobie studni wody, tak? Żebyś się nie truł tą wodą z wodociągu. Także w mieście według mnie jest to o wiele niekorzystniej. W mieście jedynie co jest dostęp do wszystkiego, tak? Możesz w ciapach, za przeproszeniem, wylecieć do jakiejś tam Żabki, Biedronki i tak dalej. Dla tych, co tak czynią, aczkolwiek tutaj mieszkając na właśnie poza miastem, zawsze staramy się mieć te zapasy na co najmniej kilka miesięcy, czasami na rok. Znam tutaj każdy, gdzie ja mieszkam, to ma zapasy na co najmniej rok czasu, więc nie ma takiej potrzeby nawet, żeby w tych przysłowiowych kapciach lecieć do Biedronki, bo w niej nic nie ma, tak? Poza trutką. I tak w tej chwili wszystko zamawiamy przez internet, więc wybierając produkty, wiadomo, można sobie zamówić to, co chcemy, dokładnie to, co chcemy, od kogo chcemy, przez internet i to przyjeżdża, tak? Nie jest to jak w mieście, bo kurier to nie jest tak jak w dużych miastach, czy tam w aglomeracjach, że z dnia na dzień. Tutaj nieraz trzeba na to poczekać miesiąc, kilka dni, miesiąc na jakieś tam przesyłki. Ale to mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia i podejścia do tego, do życia, więc to dla mnie to nie jest minusem. No można to dać jako minus życia właśnie na odludziu, że te paczki przychodzą, czy tam listy, paczki, przesyłki, one przychodzą dużo wolniej, dużo później, więc trzeba myśleć z dużym wyprzedzeniem, jeżeli coś się nam umyśli, tak? Aczkolwiek jeszcze jedna rzecz, są właśnie sytuacje, w których na przykład potrzebujemy jakiegoś elementu, coś się nam zepsuje, część do samochodu, do piły, do ciągnika właśnie, to też tak jak kiedyś mówiłem w filmiku, ja staram się mieć to wszystko u siebie, w dużej części zdublowane, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć w świecie, tak? Dzisiaj jest, jutro wyłączą system finansowy, co nastąpi i zostajemy po prostu z ręką w nocniku na długie tygodnie, a może miesiące, a kto wie, może i lata. Także wiadomo, jesteśmy czujni, bądźmy jak na wojnie, bo wojna trwa. W tej chwili jest to wojna, nic innego, także ja to tak właśnie czynię, że zawsze sobie tu dubluję to
To co mogę, to mam pod ręką. Wiadomo, czasami jest tak, że niestety nie można mieć, no to wtedy kaput, trzeba czekać, ewentualnie wsiąść w samochód i próbować gdzieś pojechać do najbliższego jakiegoś tam miasta i spróbować to załatwić gdzieś tam od ręki, tak? Także tak to mniej więcej tutaj u mnie wygląda, jeśli chodzi o takie tematy dostaw, przesyłek i tym podobnych rzeczy. No to teraz przejdźmy do miasta może. Miasto, czyli co? No może tak, plusy, kino, teatr, restauracje, jeżeli ktoś lubi, kogoś stać na to korzystać, no to jest pod ręką i to jest na pewno na plus dla miasta. Dostęp do jakichś tam placówek kulturalnych, jakichś zlotów, jakichś tematów związanych ze szkoleniami, tak, także to w mieście to jest praktycznie od ręki i tutaj no, jest to na pewno na plus dla miasta. Stąd no niestety trzeba się wybrać czasami jest to podróż na kilka dni nawet, także tak to mniej więcej wygląda tutaj z mojej strony. Dostęp do jakichś tam placówek medycznych i tym podobnych rzeczy. Powiem szczerze, że nigdy na to nie zwracałem uwagi i nie zwracam, bo nie korzystam z tego typu placówek, ale nie można też do końca tak powiedzieć, bo nie każdy jest taki jak ja, więc ludzie tutaj sprawdzają to, jak wiadomo, jak mają blisko do jakiegoś tam medyka, lekarza czy szpitala. No bo wiadomo, społeczeństwo w tej chwili jest tak schorowane, że aż jest uzależnione od tego, żeby być chorym. Więc no tutaj wiadomo, jest to dużo bardziej ograniczone, ale nie jest też źle z tym, nie jest tak do końca źle, więc ja na to na przykład nie zwracam uwagi, bo jest mi to do niczego niepotrzebne, tak? Więc no, na pewno jest to na minus, jeśli chodzi o właśnie życie takie poza siecią, nie? Trzeba sobie samemu umieć pomóc, w razie czego trzeba być przygotowanym na różne ewentualności. Posiadać jakąś tam podstawową apteczkę, podstawowe bandaże, czy tam jakieś różne rzeczy, którymi możesz sobie w razie czego, nie wiem, urazu, głównie chodzi tu o urazy, prawda? Skręcisz girę czy coś, no to wiadomo, że się musisz jakoś pozlepiać, nie? Także tak to z tej strony to wygląda od mojej tutaj, od mojego zadupia. I teraz tak, jeśli chodzi o internet, bo zaraz będą pytania, jak sobie radzić z internetem, no takim miejscu i tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszych czasach nie jest to problemem najmniejszym. W tej chwili jest już taka technologia, że można korzystać z internetu dosłownie wszędzie, będąc nawet w środku tajgi. Także to już te czasy minęły, więc tutaj powiem, że jest równoważnie z miastem, bo wcale będąc w niektórych miastach widziałem, że ludzie mają gorszy internet, jak ja mam tutaj u siebie tutaj w lesie, więc w Polsce, więc tutaj bym postawił równoważność między tym, co jest w mieście, a tym, co jest poza miastem. Chociażby powiem Wam tak, że nawet korzystając z takiego internetu z transmisji sieci komórkowych, to jeżeli jest w ogóle dostęp do tej sieci, zasięg, to często jest tak, że właśnie w takich małych miejscowościach ta przepustowość jest dużo większa, bo jest dużo mniej używających tej sieci niż w takim mieście. I te sieci często pracują dużo bardziej efektywnie. Ja miałem taki przykład właśnie z siecią T-Mobile'a, gdzieś tam, która no, pracowała całkiem przyzwoicie. Dawało to ponad 100 parę mega. To też było akurat w takim miejscu typowo leśnym,
gdzie najbliższa aglomeracja była Tutaj obecnie to mam transfer w granicach 1,5 giga, więc spokojnie i mogę sobie oglądać wszystko, czy bez żadnego tam ograniczenia. Światłowód, jako że znam się na tym, wiem, więc tutaj dla mnie akurat internet nie był tutaj żadnym większym problemem. No to jedziemy dalej, już wiecie dużo na ten temat. Myślę, że może jeszcze coś mi się nasunie na głowę. Bo ja mówię, ja to jadę po prostu z głowy. Wszystko co mówię, to mówię z głowy. Nie mam tu żadnych karteczek w środku lasu zazwyczaj. Naciskam przycisk czerwony i po prostu się nagrywa, więc no, czasami jest tak, że no, później to patrzę na to, no, mogłem jeszcze powiedzieć to, mogłem powiedzieć tamto, ale no, zapomniało mi się. Często tak jest i wracam do tego w następnych filmach. Ale to myślę dobrze, bo zawsze coś nowego wskoczy, prawda? Tak jak mówiłem, no muszę ten film złożyć taki troszeczkę dłuższy, więc no wybaczcie, że będę tutaj się rozciągał. Ktoś mi tam kiedyś powiedział, że zawsze, że trzeba Ciebie słuchać w przyspieszeniu. Fakt, ja rzeczywiście mówię, teraz się specjalnie staram mówić szybciej, ale ja normalnie mówię spokojnie, mówię po prostu wolno, w swoim tempie. A to dlatego choćby nawet ci, którzy mówią szybko, to są zazwyczaj ludzie opętani, tak? To jest właśnie taka cecha ludzi opętanych, oni właśnie bardzo szybko wszystko starają się robić. Także to taki mały psztyczek w nos. Aczkolwiek jest tam taka funkcja, możecie sobie to przyspieszyć zawsze, więc nie ma problemu, tak? Zawsze można to przerwać, nie trzeba tego oglądać. I teraz tak. Jeśli chodzi o nadchodzące czasy resetu 24, 25, będą to, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, dosyć ciekawe czasy. Dla jednych dobre, dla drugich tragiczne. Ale trzeba sobie znaleźć miejsce. Trzeba sobie znaleźć jakieś fajne miejsce dla siebie, odpowiadające miejsce naszym potrzebom i postarać się w nich tutaj w jakiś sposób przetrwać ten czas, tak? Czy dobrą pracę, stałą pracę, pewną pracę, jeżeli ktoś pracuje. Jeżeli ktoś nie musi pracować, no to wiadomo, miejsce, gdzie nie będzie narażony na różnego rodzaju szykany, czy tam na napady i tym podobne tutaj prowokacje, które no niestety będą, bo to jest po prostu w planie, tak? W tym planie. I teraz tak, wyprowadzając się właśnie, często słyszę, że no z miłą chęcią do lasu, uciekłbym do lasu i tam bym mieszkał. Jasne, las jest w porządku, tylko że to nie jest przyjazne miejsce dla nas. To nie jest przyjazne miejsce dla człowieka, las. W lesie większość z Was, podejrzewam, że nie wytrzymałaby dłużej jak miesiąc, może 1,5, 2 ciągłego przebywania. Dlatego, że las to nie jest środowisko dla człowieka. Naturalnym środowiskiem człowieka są łąki, sady. To jest naturalne środowisko człowieka. Las jest naturalnym środowiskiem dzikich zwierząt. I teraz tak, my możemy przystosować się do jakiejś tam czasowo do mieszkania w lesie, do mieszkania właśnie w takich warunkach, ale to trzeba mieć jakieś tam specjalne predyspozycje. Trzeba mieć w tym kierunku naprawdę dużą motywację, ponieważ nie każdy jest w stanie to wytrzymać, nie każdy jest w stanie sprostać
tym wymaganiom, jakie stawia na nas, nam właśnie mieszkanie właśnie w takim miejscu, w lesie, w dziczy. Las jest trudny. To tak jak ja tutaj mam, widzicie, to nie jest taki las jak w Polsce, że sobie stoją tam drzewka sztucznie sadzone, równiutko, czyściutko i tak dalej. 5 drzewek na krzyż. Zresztą w Polsce nie ma lasów. W Polsce tych lasów jest, prawdziwych lasów jest tam naprawdę niewiele. Gdzieś tam jakaś tam puszcza białowieska, może troszeczkę w Bieszczadach i to też już wszystko przecięte. Więc nawet nie ma takich miejsc, gdzie by się można było naprawdę zaszyć przed tą cywilizacją. Tak poważnie zaszyć przed tą cywilizacją. Ja oglądam kanały różnych kolegów tutaj, bushcraftowców, leśnych i tak dalej. To są większość ludzie, którzy gdzieś tam pracują sobie na etatach i traktują to las jako takie odskocznia. To jest świetne. To jest świetne, jak najbardziej popieram i powiem, że daje to rzeczywiście takiego powera do życia, ale niewielu jest ludzi, którzy mieszkają na stałe właśnie w takim środowisku leśnym. I to nie jest las, tak jak mówię, jak w Polsce, tylko na przykład takie lasy, jak są tutaj kanadyjskie lasy, czy syberyjskie lasy gdzieś, gdzie ten las jest bushem. To jest bush. Ja mam tu takie miejsca, gdzie jeszcze moja noga nie stanęła, ponieważ nie można wejść. To są takie po prostu zwarte kompleksy leśne. I to tak mniej więcej wygląda. I w takim środowisku wcale nie jest łatwo żyć. Trzeba mieć naprawdę specjalne umiejętności, specjalne przygotowanie, żeby można było przetrwać. Tutaj nie jesteś w stanie znaleźć pożywienia okrągły rok, no bo wiadomo, możesz go zabrać ze sobą parę puszek, nagrać piękny filmik na YouTube'a, jak te puszki tam otwierasz, podgrzewasz na gałązkach i spieprzasz do miasta, tak? Ale jeżeli tutaj mieszkasz, no way, nie ma czegoś takiego. Ty sobie musisz zorganizować żarcie sam. Wiadomo, są jakieś tam w takim buszu nie ma jagód, nie ma takich możliwości, nie ma grzybów również czasami. Także nie wszędzie są grzyby, nie powiem, że nie ma, ale nie wszędzie są. To nie jest tak jak w polskim lesie, że wszystko jest pod linijeczkę. W polskim lesie nie można się w ogóle ukryć. W razie konfliktu jakiegokolwiek ten las nie daje niczego. Szkoda nawet sobie zawracać tyłka. Ja nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu próba przetrwania w dużej aglomeracji miejskiej niż w takim polskim lesie. Może to zabrzmi dziwnie i wyleje się zaraz na mnie fala hejtu, ale taka jest rzeczywistość. I teraz mówię, przyprowadzając się w takie miejsce, należy pomyśleć o skrawku ziemi do zagospodarowania. Bo jeżeli tej ziemi przy tym domostwie nie masz, to musisz sobie ją zorganizować, człowieku. Musisz tą ziemię wykarczować, musisz wyrwać korzenie i musisz zrobić coś, żebyś mógł uprawiać żywność, warzywa, owoce, bo inaczej nie przetrwasz. No chyba, że zamierzasz jeździć sobie tam gdzieś do jakiegoś tam supermarketu, który w razie konfliktu, w razie jakiejkolwiek draki, to niestety tam nic nie będzie. Nie będzie paliwa. Pierwsze co zabraknie, to zabraknie paliwa. Zabraknie paliwa, bo to jest planowane, tak? Paliwo ma się skończyć i ma go nie być. I to pociągnie resztę. Także tutaj, jak ty, człowieku, nie będziesz mógł wyjechać z tego lasu, to po prostu zdechniesz z głodu. Na tych paru puszeczkach, które tam sobie wziąłeś, no może przetrwasz rok na tych puszkach jakiś, może więcej, może 2 miesiące, może rok, nie wiem. Ale musisz mieć zasób
własny, oprócz tych puszek, żebyś ty mógł przetrwać, żebyś mógł sobie zorganizować to komfort tego życia, tak? Także tak to wygląda w realiach od strony takiej leśnej. Teraz tak, jedyną taką opcją, która występuje właśnie w takim lesie, takim jak mój, żeby przeżyć, gdzie jest zima, to są zimy, to nie są takie zimy tam minus 10 czy ileś. To jest polowanie. To jest niestety polowanie. I w momencie, kiedy nie ma nic już, zostaje ci tylko i wyłącznie polowanie. I ty musisz, człowieku, potrafić zapolować na tego zwierza, na tego dira, czy jelenia, czy łosia, czy cokolwiek, to coś, co da ci po prostu możliwość przetrwania przez zimę. Tu nie ma zmiłuj się, to nie jest bajeczka o jakichś tam traperach. To po prostu tak to wygląda. I jeżeli tego nie będziesz w stanie zrobić, nie będziesz miał czym zrobić, wiadomo, broń masz, możesz polować dopóki masz tą amunicję. Ale wiecie dobrze, że obecnie rządy coraz bardziej ograniczają dostęp do amunicji. Najpierw do amunicji, a później skupują broń, płacąc za broń debilom, którzy ją sprzedają i jakieś tam pieniądze, oddaj broń na złom, nie? Taki jest program. Więc ci, co to zrobią, no to zostają po prostu z gołą fajką, tak? Na wierzchu. Więc tak to mniej więcej się przedstawia. Do pewnego momentu możesz mieć, nie wiem, na 2-3 lata zapas amunicji, wiadomo, ale kiedyś ta amunicja może się skończyć. I teraz co dalej? Zostaje ci kusza, zostaje ci łuk, kusza, bo zawsze tą strzałę to sobie sam jakoś zrobisz, tak? Parokrotnie ją użyjesz, ale już amunicja nie za bardzo. Zostają ci jakieś tematy, w które będziesz mógł wnyki, tak? W które będziesz mógł złapać jakieś drobniejsze zwierzęta. To jest wszystko właśnie życie w lesie podczas takiego kryzysu. Więc las nie jest dla każdego, powtarzam. Jeżeli ktoś nie czuje, że jest w stanie sobie z tym poradzić, lepiej niech się nie wybiera, nie przeprowadza w stronę lasu. Możecie sobie pojechać na tydzień, na 2, na biwak do lasu, ale nie na stałe, bo to się po prostu źle skończy. Teraz tak, w mieście mamy większe możliwości przetrwania, ze względu na to, że możemy obrabować sklep, możemy obrabować sąsiada, prawda? Z kogoś słabszego. Możemy zrobić, nie wiem, jakiś skok na jakiś transport na parkingu, na coś, co dostawy robi, prawda? I tam są jednak mimo wszystko większe możliwości pozyskania tego, nie wiem, czy jedzenia, czy tego, co nam tam potrzeba, prawda? Tutaj w takiej małej aglomeracji, no niestety nie ma aż takich możliwości. Nie ma aż takich możliwości pozyskania dóbr, które by pozwalały na przetrwanie po prostu. Niestety. Popatrzcie, jak wygląda tutaj u mnie. Zaraz z drogi zeszedłem swojej. Pokażę wam. Zobaczcie, tak wygląda właśnie las. To jest, trudno się przedrzeć przez niego. Tu jest jeszcze w miarę ok. To jest w miarę w porządku. Ale to nie jest taki las, jak to w Polsce są lasy sadzone przez człowieka. To jest wszystko, mam las naturalny. Co się przewróci, to gnije często. Co wyrośnie, to po prostu wyrasta, tak? Także mniej więcej tak to wygląda. Ma to plusy i minusy, nie? Z dostępnością jest ciężej, tak? Ale za to chroni też przed jakimiś tam innymi czynnikami napadu bezpośredniego i tak dalej. Tak więc wracając do tematu
należy zawsze brać pod uwagę własne siły, własne umiejętności do tego, co do zamiarów, tak, żeby sobie nie strzelić w kolano, żeby sobie nie narobić tak zwanych problemów przez własne widzimisię. I miasto, dostęp do jakichś tematów, gdzie można zarobić więcej, tak? Czyli możesz pracować, jak jesteś takim typowym człowieczkiem, możesz sobie znaleźć jakąś pracę, możesz dawać jakieś usługi, możesz dostęp do wszystkich tych tematów wysyłkowych, możesz bardziej też wysyłać tematy. Tutaj ode mnie nie ma takiej możliwości, żebym nawet prowadził jakieś tam wysyłkowe tematy, bo bym musiał po prostu jeździć daleko, żeby to nadać, więc to nie wchodzi w grę. Także ode mnie mogę jedynie pracować w internecie zdalnie, co otwiera teraz ta nowa era. Ewentualnie pracować gdzieś tutaj sobie, gdzieś na miejscu, gdzie przy czymś, ale to też jest trudne, bo tutaj generalnie no nic nie ma. Nic nie ma. Tu się tylko żyje. Nie wiem, czy już wszystko powiedziałem, czy nie powiedziałem. Ile się tam tego nagrało. Przeciągam tak to troszeczkę specjalnie. W razie czego sobie to przewiniecie, skrócicie i tyle. No ale mówię, potrzebuję, żeby to przekroczyło co najmniej godzinę ten filmik, więc no, postaram się tutaj jeszcze coś może dopowiedzieć. Może jeszcze dopowiem na temat szkół. Jest jak najbardziej możliwość uczęszczania do szkół, jeżeli ktoś ma dzieci, ale to też wymaga dojazdów, tak? Przyjeżdża specjalny autobus i on zabiera te dzieci do tych systemowych szkół codziennie i odwozi. I to też chyba tam najbliższa szkoła jest jakiś tam odległość stąd ze 30 km. W każdym bądź razie jest taka możliwość, ale lepszą możliwością jest edukacja domowa. Także edukacja domowa też tutaj jak najbardziej rozwiązuje taki problem i można sobie wtedy mieszkać, można podróżować, jeździć nawet i po całym świecie, więc to tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o takich ludków, którzy mają dzieci, małe dzieci i chcieliby właśnie zmienić na ten czas resetowy swoją bazę główną. Powiem tak, warto mieć chociażby taki punkt wypadowy poza miastem, gdzie można sobie pojechać, gdzie można się schronić, niekoniecznie od razu się przeprowadzać do takiej głuszy. Czasami wystarczy weekend, czasami wystarczy parę dni. Ładujemy akumulatory, wracamy wtedy gdzieś tam do miasta i robimy swoje, więc no tak to mniej więcej wygląda. Więc to jest też jakieś rozwiązanie, a tym bardziej, że era, która nadchodzi, no właściwie już weszła, ten wodnik cały, no to jest praca w grupach. Więc sama jednostka tutaj niczego nie zdziała. Praca w grupach, gdzie każdy wnosi coś od siebie i każdy pilnuje drugiego, tak? Jednemu się noga pośliźnie, no to jest jeszcze ktoś, kto ci podstawi ramię, tak? Także praca w grupach. To jest właśnie wodnik, technologia, praca w grupach i tym podobne rzeczy, grupowanie się. Kiedyś to było rodowe bardziej, tak? Rodowo to wyglądało. Dzisiaj te rody no niestety upadły
wszystko jakoś tak się rozpływa, więc trzeba szukać innych rozwiązań, tak, grupowania się. I takim to sposobem czas chyba zakończyć. Przepraszam, że Was tak katowałem tyle czasu. Serdeczności. Posyłam Wam samej dobrej energii prosto z lasu, żebyście nie musieli nawet do lasu jeździć. Trzymajcie się oraz dziękuję za wszystkie suby, subskrypcje. Przede wszystkim dziękuję wszystkim moim donatorom, którzy tutaj wsparli mnie w tej walce finansowo. Serdeczności i do następnych. Hej, hej!